Siberia 1010, and we want to go back there. The main challenge this time will be mud, and water, In our top secret laboratory, we have designed a Doom machine. Those two giant condoms will help us to cross hundreds of rivers. We are armed with pepper spray to fight with hordes of evil, brutal and hungry beasts. Expedition's patron is Lord of the Darkness himself, Lucifer, Satan. Właśnie się przewalił ten korek od odskoczył. A, i wyleciało ci wszystko, no? Zresztą, gdyby ten się kurwa nie może dać. To musi tyle zamknąć, co? Nie no, nie może się zamknąć, nie? No ładnie, nie? Dobra, grunt wiesz, było pełno, teraz nic nie jest. Zaczęło zajebiście. Zaczęło się zajebiście. Pełna profeska, ale... Nie, Powiedz... taką górkę przełączaj na dwójkę, czy... Ja na dwójce wjechałem. Słuchaj, powiedz, że kranik miałeś zakręcony. Prawda? Tak, bo to się właśnie rozchodziło. Powtórka! Oj, 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 oj. Dobra. Zajebiście Grzegorz, masz zajebisty motor, naprawdę, czasami upada, no ale nie ma rzeczy doskonałych. Cześć dzieciaki. Cześć! Po co tu przyszliście? Żeby powiedzieć rodzicom, że to terastyczny pomysł z tą podróżą, tak? Tak? Dziwny? Jaki pomysł? Terastyczny! W ogóle co to znaczy? Jak dzieci ojcowie się wybierają Na Czukotka. na Czukotka, a co oni tam szukają? Niedźwiedziów! Niedźwiedzi? Cześć, nasza gwiazda przyszła. Prowadzimy wywiad, to teraz nie zadam parę pytań. Jak myślisz, Kambera? Po co oni jadą tam? Żeby zwiedzić okolice? Inna niedźwiedzi. No, zobaczcie wszystkich. 3, 4. Moda Syberia! Reaktywacja! Podskok do góry. Kuba, ale musisz ten jeszcze raz. Jeszcze raz. Bo to Syberia reaktywacja i później tak wyskok do góry. góry. Moda Syberia! Reaktywacja! To było najlepsze. No więc mamy pierwszy problem na motosyberii. Standardowo złapaliśmy, zaczyna się od łapania gum. O dziwo mieliśmy musy, ale też nam się udało złapać gumę. Jednocześnie i Grzechu, i Miras, a mi też zaraz już pójdzie. Po prostu jakoś się okazało, że jak załadowaliśmy motocykle i na full speedzie jechaliśmy, to te musy po 200 km się po prostu przysmażyły. Zaraz zobaczymy, co z nich zostało. No i mamy problem, potrzebujemy dentek. W ogóle nie mamy dentek ani łatek specjalnie, więc jest problem. No, mieliśmy więc problem z tymi musami. Wszystkie trzy spłonęły. Byliśmy jakieś 300 km za Magadanem.
No i wychodzi na to, że musimy mieć nowe tylnie opony i nowe dętki i jeszcze dętki zapasowe i łatki, bo w ogóle tego nie było w planie. No i tutaj zatrzymali się bardzo sympatyczni kierowcy kołymscy, którzy jadą do Magadanu akurat po paliwo. I jadę razem z nimi do Magadanu. Jutro z Aleksem poszukamy nowych opon, nowych dętek. No i jakoś to będzie na pewno. Dzięki. Spasiba. А если вы что не хотите что-нибудь сказать? Привет, Польша! Когда они жили на Чукотке, были маленькие, вот такие маленькие они были. У них была овчарка немецкая, Хельга. Звали это. Да, имя Хельга. И зимой пришел медведь белый, залез на крышу и начал что-то там шурудить. Она их вот так вот налегла на них, на детей, и закрыла своим телом, защищала. Прятала она. Прятала, да. Потому что там снегу было, блин. Ну там не выйти, не зайти нельзя было. Там снег вот просто. Труба одна торчала. И так же все было в снегу. Потом нас откопали, дом откопали. И уже взрослые там все. Родители пошли уже потом на работу. Вот такие бывают истории. Жалко, что Чукотских маленькие. историй. Жалко, что маленькие, не помню еще. Ну так, чуть-чуть помню. No pełen sukces, właśnie z Aleksem objechaliśmy cały Magadan i w rezultacie mamy 2 komplety opon, które zostawiliśmy 2 lata temu. To są Pirelli MT18, bardzo fajne. Dla Grzecha mamy na tył taką crossową oponę ruską. Do tego z 9 dętek tylnych, 4 przednie, łatki, pompki. Co tam jeszcze? No chyba wszystko. Aha, jeszcze miernik ciśnienia, więc full wypas. I zaraz ma podjechać po mnie znowu ten Kamaz, z którym wczoraj jechałem, który przewozi paliwo. I wracam do Grześka i Mirka, którzy tam w deszczu siedzą i mają już lekką depresję chyba. Na razie. Mam jeszcze 80 km do Omsukchan. Droga jest naprawdę przepiękna. Niesamowite góry i tutaj za mną widać jeszcze grube kawałki lodu. A to jest miejsce, gdzie 2 lata temu spotkałem tego misiaka. Na razie wygląda, że teren jest czysty. Na razie. Jesteśmy na imprezie w Omsukchan. Wszystko się wspaniale układa. Poznaliśmy wspaniałych ludzi. Jest dobrze. It's very cool, yes, my friend, yes. Our driver, Johnny. Yes. Satan. I słuchamy właśnie Omsukchan Top 10. Ryba! Он тебя должен охранить! Okay, really positive man, a really good man, Mac from Poland. It's a big honor to meet him in Omsukchan. I'm really glad to meet him in Omsukchan. He's a very good man, just believe me.
и довести вот до пестрой дрессюры. Ну и тут уже как бы вот эта дорога, которая... Но вам надо четко понимать, что как бы не так все просто там будет. Здесь я вас перевезу, покажу, как бы, и вы можете как бы двигаться сюда уже. Если есть желание, можно поговорить. Я могу вас завтра увезти, чтобы вам не усложнять жизнь, потому что вы где-то перевернетесь, и на этом ваша экспедиция закончится. Да. Там это все очень серьезно. Я не знаю, как бы, где вы до этого ездили, и как бы, ну, тут есть нюансы. Здесь медведи, там и медведей столько много, что и рыбы еще мало, и они голодные, и хотят кушать. Yo, tutaj skończyła się 2 lata temu Motosyberia 2007 i teoretycznie tutaj zaczyna się Motosyberia 2009, chociaż już mieliśmy sporo przygód, ale teraz zaczyna się dopiero offroad. Jedziemy. Mój motocykl czarno to widzę, ale walczymy. Jeżeli motocykl padnie do rzeki, to Motosyberia może się tutaj zakończyć. To wygląda tak spokojnie. Mocno nie wiesz, no? Musimy bardziej podać. Albo trzeci pływać. Co zaraz tak szybko. No jeszcze jeden pływak. No tutaj będzie zajebiście. Dobra, dajcie. Jeszcze jeden pływak. Już. Czekajcie. Zabrałeś samochód. Cztery. I nie masz taki. No, próba numer 2. Teraz to już albo pójdzie, albo zatonie, kurwa.
Jesteśmy właśnie u dobrych ludzi w Merendze, mieszka jeszcze 6. Właśnie nam tu zaproponowali pokój i jedzenie, jest cieplutko i super. Wioska została zamknięta w 91 roku i kilka ludzi tu zostało jeszcze. Тут и школа у нас была двухэтажная, которую разобрали. Школа здесь была? Да, до 9 классов. Больница двухэтажная. Школа двухэтажка, больница двухэтажка. То сколько людей самые, как Меренга была самая большая, сколько здесь живет? Ой, здесь порядок людей живет. Считают вот этот поселок, вот от начала, где вот последний домик-то, аж до мостом, там где-то проезжали, знаешь, там разрушены уже дома. Вот там уже тоже люди жили ведь. И с этой стороны по дороге-то. Тоже 100 людей или больше? Больше ты что? Я где-то помню, 300-400 больше было. Тут звероферма, ой, как его. Животноводство здесь было у нас. И свиноводство. Свиней разводили, коров, бычков. Затем были оленеводство. Тут людей много было. И техника была. Ну, считай, потратить, то все дома, все поселки закрывались. Не говоря уже тут, а там потратить, считай, все поселки позакрывали. Везде столовые были, везде все. А сейчас-то где? А в котором году это все позакрывали? Ну, вот когда перестройка началась, когда она начала. 90-х годов, да? В 96-м мы выехали отсюда. Ну, уже закрыто было. Да, уже закрыто было. Это мы выехали, потому что уже правильно. Уже ни школы, ни детсада, ни больницы. Вот здесь оставались все там с детьми. Вот и мы все, выехали мы потом. Вот, скажем, хозяйство забили свое и выехали вот все равно. Петли ставим на зайцев. Лисы здесь рядом. У тебя курицы? Да. Да? А 3 курицы всего такой петух. Свинью забили. Только 3. Свинья тоже была? Да. Гуси были, гусей забили. Медведь ходит. Медведь одну утащил, свинью. Свинью медведь утащил? Да. А сюда, правда, заходит, зараза. Поэтому мы все забили, только кур оставили и все. Видишь? Patrz, nie znam, ja tu złożyć i zobaczyć, czy byłem wystarczy. А каких людей здесь в Меренге медведь убил? Сколько? Я 2 штуки убил. 20? 2. Ну вот они пришли прямо сюда вот. Вот он свинью утащил, второй пришел за вторым. Ну я его тут убил. И до этого пришел тоже его. А так он нужен мне. Co zwierzę, kurde. Kury. Ja, jakie są zwierzęta? Какие другие... Ну, у вас... Я не знаю, как zwierzęta. Курицы, свиньи, коровы. Коров тоже убил. Тоже убил. Тоже медведь убил? Ну как раз перестройка. Crazy медведь какие? Не. Нормальный? Мы переезжали там Сущан, потом пришлось это, корову, бычка, телку забить. А то один медведь такие или все такие медведи Ну, нормальные? свинью утащил и все. Ну, никого же нету, рыбы не было. Еще она вот только начинает кипеть. Ну и вот он, запах-то идет. Пришел его. Дверь сломал. Все сломал. А до дома входил? Ну, вон, Нет, в сарай, где они, Czego? Ну, расскажи год, как-то мы к ним привыкаем, к этим дверям. Ну вот сюда прям проходил, вот. В огороде тут лазил. А как большой был? В это самое, ну как. Через грядку ходил и... А как большой был? Вот, наверное. 2 метра? Больше? Ну, здоровый. Здоровый. Не зля. Зла, ты не знаешь это, Артем выезжает там Мерингу или нет, а? А? Он как попадает, как будто бы. Да. Да, я с Меринги.
Это мне ребята дали из Польши, что приехали-то на мотоциклах. Он ведь пропадает. Сказала бы, с Польши звоню, они ж Сейчас вода, Людмила большая. где упала. Ой, опять пропадает. Алло. Ага, пропадает. На УАЗике, я не знаю, сейчас вода прибавилась. Проедет, Ты проедет. слышишь? Проедет. Проедет. Проедешь. Папа не говорит, что ты проедешь. Ну не надо сигареты это, а. Некультурно, а, женщину сигареты снимать. Алло, Людмил. А, Ну что ты Пропад- ty пропадаешь. мадам. Ау. No właśnie spacerujemy sobie po ruinach wioski Merenga i znaleźliśmy taki zajebisty motocykl. Specjalny wynalazek ruski do jeżdżenia po zimnikach. Motocykl trzykołowy i ma zamontowane takie dętki i na to się nakłada jeszcze takie łańcuchy i jedzie po wszystkim. A potem ludziom interesuje посмотреть, что мы делали. наливается. Давай, Сколько раз наполняется? Бери. а вы все пили? Teraz меня? Да, первый. To jeszcze raz zakołujemy za merengę. Нам так клево, что вы к нам приехали. Нам, Да? знаешь как, не то что клево, нам приятно. Хорошо. Нам очень тоже. Мы тоже к вам приедем. Вам большое спасибо, кстати, Обещаем. что вы не забываете про нас, что вы знаете про нас, что вы пытаетесь через нас проехать. Вам большое спасибо, кстати. Нет проблем. Вы рекламу нам делаете? Да. Ты тоже где рюмку, блядь? Вот вторая, блядь. В кармане. Теперь в Польше все будут знать, куда Нет. меренга, а он встречает. Чуваки, вам хэви метал, чуваки! Да не, нормально, все. От Колымы, России, да, все, привет, Польше. Меринга! Кайф! А еще скажите, что стало с вашей машиной вчера? А, ну, Подожди, утопили маленько. Не, давай покажем. а как? А ты, давай, блядь, не, не покажешь. не у увидел. тебя не перекачивается, да? Ну. Так скажите, что Ну, там осталось? Иди, иди сюда. А, вода? Вот так. Вот так! О! Вот воды было, да. Утопили! Вот, смотри, сиденья мокрые. Сиденья мокрые. Вода. Вода. Полная жопа, короче. Co Mira, co się dzieje? No, jedziemy do Szerokiej do Morza Ochotskiego właśnie i jesteśmy załadowani na ciężarówce i mamy tu jeszcze 2 pieski i jedziemy. Mega hardcore po prostu na Kamazie. Do tej pory jechaliśmy plażą i było w miarę spoko, ale teraz 5 km jedziemy w górę rzeki z prędkością 2-3
na godzinę. Po prostu te kamazy, ci kierowcy to jest po prostu pełny pizdziec. Miras, co o tym myślisz? To jest naprawdę hardkorowo. Czy nasze KTM-y to wytrzymają? Tą ciężką jazdę. No wytrzymają. Chyba trzeba olej zmienić. Myśleliśmy, że jesteśmy na Syberii, a się okazuje, że jesteśmy gdzieś w dżungli jakiejś w Kongo. Do celu naszej kamazowej podróży, czyli do rzeki Shirokaja. Drogi Wołki, w grupie zapanowała konsternacja. Podjąłem decyzję, że nie kontynuuję dalszej podróży. Teren jest naprawdę bardzo ciężki, do tego masa niedźwiedzi. Zostaje tutaj w wiosce rybackiej z tydzień, tak długo, aż odwiozą mnie dalej do Omsukczanu, a chłopcy zdecydowali jechać dalej do Eweńska. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego. Dzięki. Co tam, Mirek, zajadasz? Kawiar. Właśnie w kuchni leży w ilościach, których sobie nie można wyobrazić, a obok jest produkcja tego kawiaru. To jest film. Mirek, a nie zdjęcie. To solona woda, no? A, tu luk. Rafała, nie? Давай, не стесняйся. Ой, блядь, за хрена. Ступай, да, туда. Положи просто, вот так положи. Отойди. Jechaliśmy z Mirkiem tutaj po brzegu, miał być odpływ. No i dojechaliśmy do takiego słabego miejsca, gdzie dosłownie nam niewiele brakowało. Stwierdziliśmy, że motorem nie da się tego przejechać, a wyjmiemy pływaki. Jak już wszystko było rozłożone, skończył się odpływ, zrobił się przypływ. I jak już woda dochodziła do motocykli, to stwierdziliśmy, że podjęliśmy złą decyzję, nie? I w panice po prostu tutaj się jeszcze odłączyliśmy od pływaków. Ja nie mogłem rozwiązać, w ogóle pociąłem pasy. Udało się przejść przez tą skałę tutaj, teraz jesteśmy spoko w miejscu, ale chora akcja w ogóle.
Czy wiesz, przy słuple. Co by tu powiedzieć? Po prostu no kurwa nie możemy. No, tam jest klif. Przedwczoraj próbowaliśmy, ale to jakoś tak w panice uciekliśmy, bo jakoś w ogóle nie mieliśmy tego systemu z pływakami jakoś przemyślanego. Wczoraj testowaliśmy to na spokojnej wodzie. Wydawało się wszystko super, dzisiaj znowu tu przyjechaliśmy. Ale to po prostu inaczej wygląda, inaczej to wszystko działa na spokojnej wodzie, a tam są fale, wali to w te skały. Nie wiem, po prostu tu chcieliśmy górą rzeki, ale to po prostu jest w górę rzeki tam przejechać ten klif górą, ale to są takie gęste krzeczory, że się w ogóle w pale nie mieści, nie? To w ogóle nawet piechotą tutaj się nie da przejść. Nie mówiąc o tym, że to jest klif, kurna, jak tu w ogóle podjechać. Nie wiem, musimy szybko coś wymyślić, żeby uratować ten wyjazd, bo bo musimy, no. Na razie. Szanowne Mejwy! Witamy na przedstawieniu pod tytułem 5. próba przejścia przez Cypel. Motosyberia reaktywacja. Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 4. Proszę zajmować miejsca. No i cholerny Cypel w końcu przejechany po tygodniu czekania. Witajcie w opuszczonej wiosce! Rybozawód Tawatum! Słaba sytuacja jest, bo tutaj się wpieprzyłem w głęboką wodę i wciągnął mi kat wodę i no, wyjąłem świecę i full wody, nie? A kuźwa niestety próbowałem odpalić i rozpieprzyło silnik. 5 razy wymieniłem olej i wygląda na to, że chyba jest ok. Teraz zrobimy pierwszą przejażdżkę, niestety znowu przez rzekę. Mam traumę. Sama maleńka. Gdzie jest nogi? Jeszcze скажи, как тебя зовут? Люда. Люда. Po środku niczego, po prostu tutaj tylko dowożą dzieciaki helikopterem. Jest taki łagier pionierski, czyli obóz, nie wiem, harcerski czy coś, z gorącymi źródłami, basenem. Tutaj dostaliśmy pokój z kominkiem, w ogóle kurde chora akcja po prostu. No a straty są spore, motocykle jakoś dziwnie działają, prawie zatopiłem znowu sprzęta. Mirek ma zerwany przewód hamulcowy.
Co jeszcze? Jakieś kurwa bagaże pogubione jakieś, to... No nie wiem. Masakra jest generalnie. Jak tam morale? Średnio, gorzej z drogą, morale jeszcze są, ale droga nie wygląda za ciekawie, no. Teraz co się dzieje w ogóle? Zaatakowała mnie jakaś... A co, czekaj, bo ty już masz na nosie? Na nosie to wcześniej. No a teraz przez jazdę przez krzaki, przez but mi się przebił kij, weszedł mi do buta i pomogł. Myślę, że się nie wbił w nogę, tylko... Mamy nadzieję, że się nie wbił w nogę, no. Kilka, czasami są takie akcje, że kurda myślisz sobie sprawdzać czy nie, jedziesz myślisz, a luz było, w ogóle nic nie zakopał. Ale kurwa czasami wychodzi zupełnie inaczej. Pływające trawy. Żeby niego wyciągnąć to tak, no bo tak jak ja chciałem do góry to bo on pod tą trawą jest. Aż tutaj trzeba wyciągnąć. Aż dotąd. Więc w naszej drodze do Jeweńska, a pierwotnie do Anadyru południowej, udało nam się dojechać do rzeki Stubnaja. Jesteśmy jakieś 70 km jeszcze od Jeweńska. No i poddajemy się. Po prostu jesteśmy w stanie przejechać chyba wszystko, jakieś każde błoto, krzaczory, to wszystko jakoś powoli, ale jakoś idzie do przodu. Wczoraj przez pół dnia, przez 4 godziny zrobiliśmy 5 km, ale to się jakoś posuwało, a te rzeki to są po prostu dla nas nie do przejścia. Są za głębokie i za szybkie, żeby przejechać na motocyklu, a z drugiej strony za płytkie, za dużo tu kamoli, głazów, żeby to przepłynąć z pływakami. Więc robimy odwrót, myślę, że zajmie nam jakiś tydzień co najmniej, bo jesteśmy naprawdę w głębokim zadupiu. Dotarcie do Magadanu albo do Amsukchan i tam mamy w głowie już plan na nowy wyjazd jakiś. Prawdopodobnie będziemy chcieli dostać się do Anadyru na Czukotkę, ale po Kołymie, czyli od północy, od Jakucji tam się dostać. Jedzie odsiecz. Po ilu latach czekania? 2 tygodniach czekania płynie Płaszka, która nas uwolni z tego miejsca. Ну там это, они же все подключены, ну нормально. Tu jest Płaszka, nasza kochana.
W końcu udało nam się zejść z lądu na Szerokiej i właśnie jesteśmy teraz na tak zwanej płaszce, czyli to jest taka, nie wiem co to jest, barka taka, która będzie ciągnięta przez no, taką łódkę holownik. No i za 3 dni powinniśmy optymistycznie dopłynąć do Magadanu. Może wygląda spokojnie, ale podobno jak są fale, to tą płaszką rzuca na wszystkie strony. Jest generalnie ostry hardcore, większy niż na Kamazie. No więc zobaczymy, jak to będzie. Jak tam przeczucia? Dobrze. Pod miejsce, gdzie mamy spać, pod pokładem, jest traumatyczne jakieś takie, bo jest taki mały włazik, który ja już mam jazdę, że zaraz ten kontener na niego wpadnie i przesunie się i nie będzie można wyjść. Oni jakoś w ogóle to nazywają trumna, że to jest, że mamy spać w trumnie, więc no, zobaczymy. Mirek, co to za odgłosy? Przypływ przychodzi i płaszka się zaczyna odrywać od ziemi. Jak dobrze pójdzie, to za 3 dni będziemy w Magadanie! To jest piekło! No, dzisiaj mamy już drugi dzień rejsu płaszczką do Magadanu. Podobno mamy dojechać tam jutro wieczorem. Może jest spokojny, ale już jest mega zimno i jest mgła, nawet nie widać tego naszego holownika. O, piękny uśmiech. Jakie odczucia? Nie pojeździłbyś ty na motorze może coś? No, może tak. Co się stało z twarzą tej ryby? Ryba jest w trakcie ewolucji, jeszcze potrzebuje 100 milionów lat, żeby być normalna. Mamy jeszcze jakieś 300 km do Magadanu, czyli 30 godzin. Wcześniej sobie jeszcze spaliśmy na pokładzie, teraz się zrobił taki jakiś sztorm, zalało pokład. Ja zaraz będę wymiotował. I się czujemy jak w jakimś szambie tutaj co chwilę coś zlatuje z góry. No. Jest zimno i marzymy o tym, żeby wsiąść na motocykl i sobie pojeździć. Zdarzać się na razie. Mira, powodzenia. Mira, jak powrót do cywilizacji? Super. Się dopiero doceniał takie rzeczy. Jest koniec lipca, dokładnie 31 lipca i ruszamy teraz w kierunku Siem Chan, czyli plan B, dotarcie na Czukotkę przez Kołymę i potem przez północ od Jakucji. Mamy nową dawkę żarcia, wzięliśmy opony jeszcze, tu mam opatentowany sposób przewożenia opony na plecaku. I dzisiaj walniemy jakieś 500 km
bezproblemowo do Siemchan, no i tam będziemy musieli powalczyć, żeby jakąś barkę znaleźć do Czerski. To chyba jest największy problem z tej całej trasy. Pozdrawiam. Właśnie jedziemy federalną w kierunku, no to jest federalna na Jakut, w kierunku Siemchan, a po prostu nie da się jechać, nie? Po prostu to jest taki kurz, że no nie można podjechać do Kamaza, bo na 200 metrów przed po prostu widoczność jest 2 metry, się błoto kurde między zębami w nosie, bo jeszcze kurde jechałem za Kamazem i bluzgałem i przez to mam po prostu błoto w całym przewodzie oddechowym i pokarmowym. No, ale dojedziemy dzisiaj. Fajnie, że w ogóle jeździmy, no, możemy jechać na motorze, to trzeba docenić. Ten wspaniały moment. Na razie. Teraz gdzie jesteśmy w ogóle, o co chodzi? 100 km przed Siemchan właśnie i droga jest super. Mosty, czysta, fajna. Wielka niespodzianka w Siemchan, co będzie, czy będzie prom, czy nie. A jesteśmy na moście nad czym? Nad rzeką, jak ona się nazywa? Kołyma. Albo jak to mówisz, Kołomyja. Jesteśmy nad rzeką Kołomyją. Jesteśmy nad rzeką... Most na rzece Kołyma, o. Most na rzece Kołyma. Jakoś mi to aktorstwo na Motosyberii lepiej szło. Co? Jakoś na Motosyberii mi lepiej to aktorstwo szło. Masz wszystkie kurwa wypowiedzi genialne. My touch inhuman, nocturnal, beast inside, void of life. O, jesteśmy w Siemchan i w knajpie tutaj, gdzie pijemy piwo z dziećmi kapitana statku, który pływa po Kołymie. Leci tutaj właśnie Morbid Angel, po prostu czad. I pani, która jest właścicielką tej knajpy, jest fanką zespołu Morbid Angel. Скажите привет Польше. Привет, Польша! Impreza w Siemchan się rozkręca. Przyszliśmy z Morbid Angel do delikatniejszych klimatów. Jak to się dzieje? Znaczy wczoraj wieczorem wpłynęliśmy na mieliznę i z powodu niskiej wody w tym roku na Kołymie jest problem z przejazdem, no i miał przyjechać dzisiaj właśnie ten holownik, który nas miał wyciągnąć z tej mielizny, no ale sam wpadł na mieliznę i będzie długa chyba postój. Mirek, jaka jest akcja? Ja pierdolę, bez jedziemy.
Właśnie dojechaliśmy do barki, którą płynie ekipa Siedlec. Widzimy tam 3 motocykle i 3 kolesi, którzy wyglądają na motocyklistów na brzegu. I w momencie, kiedy ich zobaczyliśmy, to my wpadliśmy na mieliznę, więc jesteśmy jakieś 100 metrów od nich. Machamy im, ale nie wiem, czy oni nas widzą, czy nie. Jakaś chora akcja, po prostu totalnie chora akcja. Co? I oni tutaj od ponad 3 tygodnie w tym miejscu powinni już chyba siedzą. Nie wiem, czy oni w ogóle jeszcze jakikolwiek przejaw entuzjazmu, czy jakiejś chęci życia. Niesamowita akcja. Ja pierdolę, jak dobrze słuchać polski język. Jesteśmy z Siedlec, nasza ekipa cała pochodzi z Siedlec. Wyruszyliśmy 21 czerwca. Z Magadanu pojechaliśmy do Sejmczanu. Tam 13 lipca wsiedliśmy na barkę. Niestety troszeczkę okazało się to pechowe. Podczas dwutygodniowego podczas pierwszych 4 dni wsiedliśmy na mieliznę, siedzieliśmy 4 dni, potem za 2 dni znowu usiedliśmy na mieliźnie. To trwało chyba prawie 2 tygodnie. Czas poleciał momentalnie, straciliśmy mnóstwo właśnie tego czasu. Teraz to przesiedliśmy się jakieś chyba, ja wiem, z 5 dni temu na barki, gdzie płynęła Moto Syberia i teraz wspólnie płyniemy na Czukotkę. No chyba mniej więcej wszystko. I właśnie 5. dzień rejsu i zostało jeszcze 80 km do Zarianki. Нет, ты пробовал делать, подожди, тихо, стоп. Подожди. О, давай. Все, опа-на. Что? Это фильм, можете что сказать до польского народа? Для польского народа будьте людьми, живите по чести и по совести. И мы всегда ответим вам добром. Не бойтесь нас, мы не волки и не медведи. Вы просто приличные люди. Мы за вас. Молодец. Слава!
Dopłynęliśmy do Niżnego Kołymska i skręcamy tu w prawo w rzekę Mały Aniuj, która nas doprowadzi do Anius i zacznie się to, na co czekaliśmy. Od wczoraj co najmniej. Co się dzieje, gdzie jesteśmy, co jemy? Właśnie dzisiaj dopłynęliśmy do Aniuska i przyjechał gość na Hondzie XR i zaprosił nas do swojej chatki. Przywiózł nam rybę, dał nam wodę, pomógł nam kupić piwko i jest ekstra. Także początek jest dobry. Jaką rybkę jedliśmy? Jedliśmy jesiotra. Jedliśmy jesiotra. Wszyscy pierwszy raz w życiu jedliśmy jesiotra, teraz jemy prawdopodobnie chira. Też jest fantastyczne. Dziękuję. Jedz. Jedz. Dziękuję, jedz. Tak, pan ładnie je. W речке немного воды. Не понял. В речке немного воды. В речке мало воды? Ну спало. Мало. Это брод, не речка толком. Это так, брод, то, что стекает чуть. Да. Сейчас туда дальше будете ехать. Там называется... Там вода больше? Нам речка. Там будет широкая, да. Глубокая. Я не знаю, как вы на них проезжать. За сколько километров это будет? Отсюда? Да. Метров 20. 20 километров? Да. И докуда вода будет? Да я не знаю сейчас, но мы вчера были, глубоковато где-то вот так будет. Ну можно перекаты найти, там понад речкой есть дорога. Перекат посмотрите, чтобы вот так проехать. Потому что на мотоцикле я не знаю, как там ехать. Когда будешь стрелять, сделай выдох и держи, чтобы не шататься ничего, понял? Чтобы грудная клетка не ходила. Да. Выдох сделал и тогда стреляй, нацелься и стреляй. Войском Взводи вначале. W niemieckim wojsku. Взводи. Czekaj, tylko nakręcę tą butelkę. О, попал! Celowałeś? No co ty? Kurde. Dobre niemieckie wojsko. Woda jest w sumie płytka, tylko są tutaj te tak zwane sypuny, czyli 60% rzeki płynie nawet pod wodą, znaczy pod kamieniami. Są mega miękko tu jest po prostu, nawet idąc z buta po prostu człowiek się może zapaść na 20-30 cm. No i mamy kolejną rzeczkę, której nie możemy przejechać na motocyklach. Jesteśmy... Ile kilosów od tego skrzyżowania? 80. Jesteśmy jakieś 80 km od mostu. Nie wiem, jak ta rzeka się nazywa, ale będziemy próbować tutaj ją, nie będziemy próbować, tylko po prostu ją przepłyniemy na motocyklach z pływakami.
dojeżdżaliśmy drogą i wszyscy machali do nas, żebyśmy tutaj zjechali. Właśnie są Czukcze, którzy wypasają jelenie czy Renifery. renifery. I tam jest właśnie całe stado ich i tutaj sobie tak żyją i ten... To jelenie, da? Ага, вон же, видишь, рога лежат. A stado сколько sztuk? 3,5 где-то. 3,5 тысячи? Да. Или 100? 3,5 тысячи. Вау! И это все мясо, чтобы кушать или на что? Почти, там ездовые олени, личные, колхозные. Ну, у нас же колхоз. Ale to dzikie ili nie? To nie dzikie. Домашние. Домашnie. Вон стадо. No właśnie złapałem gumę. Chyba wentyl mi się przekręcił słabo. A za nami jedzie niesamowite urządzenie, traktor, ciągnie sanie, normalnie na płozach, po kamolach, po błocie, jadą z prędkością 2-3 km na godzinę. Z traktorem sprzed 50 lat. A my tu podziałamy teraz, próbujemy założyć dętkę 18 na felgę 21. Nie wiem, czy to działa, czy nie. Po drugiej stronie rzeki widzę dwóch czuksów na jakimś zielonym motocyklu. Привет! Привет! О, я маленький. Сколько лет у вас? 14. А какие это мотоцикл? Восход. Восход. А вы переезжали через эту речку тоже? Нет. Пробую. Здесь хорошо. А скажите о ваших КамАЗах. Это КамАЗы вездеходы или? Вездеходы, это техника ВО. Это вообще супер. Смотри, вообще. Все пройдет. Все пройдет. Вообще. Тема вообще. Это мой малыш. Хороший. Я тоже так делаю с моим мотоциклом. Хорошая техника. Не, серьезно, хорошая техника. Проезжали, во, воды было, во. Вот так едешь за рулем, вот так, по пояс в воде, по пояс в воде едешь, и уже яйца уже вот так сворачиваются, в кабине вода, и едешь. А Ивеко Ман пройдет такие решки? Он пройдет, ну проходит, говорят, да? Но они не прижились, они 2 года и все, они умерли, все. Они завезли их сюда, и они через 2 года умерли. Кто? Ивеки Маны. Все, а КамАЗы это техника. Хорошая машина. Спасибо. Спасибо. Ну еще я как чмо теперь буду ходить? Нормально, захуячу. Чего? Ваше здоровье. Хорошо, что вас встретили. Вот так и живем. Поселок, фабрика. Fabryka, a. Jesteśmy 200 km od Walunistej. И 200 после Волны, то и кино. Да. И
Jesteśmy w tej bazie firmy Artel i tutaj widzimy ślady Polaków. Jest tutaj kartka z wyprawy Koperskiego. Znaczy to było, dokąd oni dojechali? Do Uleny chyba. Jest tutaj kartka rowerzystów z Polski. Jak on się nazywa ten koleś? Cezary Bujarczyk. Cezary Bujarczyk. Oni przejechali na rowerach z Jewgieki Not do Peweku. To jest jakaś kartka z Warszawy, nie wiem co tam, od kogo to jest. No w ogóle większość tej ściany to jest... Nie no, na 4 kartki to 3 są z Polski, więc nieźle. Называется она дистанция Осиновая. Старатель ООО Общество с ограниченной ответственностью. Старательская в деле Чукотка. Я здесь работаю, должность моя, работник дистанции Осиновой. Что еще сказать? Это называется вообще дистанция Осиновая. И что кто здесь приезжает? Здесь проезжают все, такие как вы и все остальные. Jeszcze сколько kilometrów отсюда до самой ближайшей города? На север и вниз? До Волунистого 200 километров. До Комсомольского 300 километров. 400 километров до Гирикинота. Что еще можно сказать? Все, спасибо. А, еще откуда? Сам ты откуда? Я сам родился на Украине, город Кировск, Луганской области. Еще один. Что ты думаешь о оранжевой революции? А в оранжевой революции? Плохо, я думаю, о ней. Очень плохо. И что там потыкано и все остальное. Очень плохо, я думаю, об оранжевой революции. Помаранчевая это называется по-украински. А так она оранжевая. Выключай давай, ну его нахуй. Снимаешь херню всякую. Ё-моё. Akurat zagruziliśmy się na statek i statek został w 1976 roku wybudowany w Gdańsku i płyniemy z Evenkniot do Anadiru. Ma to trwać 18 godzin. No i w Anadirze zobaczymy jak z samolotami, jak z wszystkim i będzie wszystko super. Jesteśmy 12 godzin od Londynu i tutaj zaczyna się dzień i wędruje dookoła świata sobie, aż kończy się na Alasce. No i po prawie 2 dniach jesteśmy w Anadirze.
Anadyr na lotnisko. Płynęliśmy tu 2 miesiące temu, to było jeszcze wszystko w śniegu i kry pływały po morzu i teraz jest kupa wody.